Witajcie, dzisiaj zapraszam Was na test nowego chłodzenia typu All-in-One od marki Crux. Pokażę Wam dwa modele, a przetestowany będzie jeden z nich. Ceny macie w linkach w opisie filmu. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę, będzie mi bardzo miło i zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! Przed nami nowości od marki Crux, czyli chłodzenia typu All-in-One Hydro Glance oraz Hydro X. I tu mamy rozmiar 240, a tutaj 360. I czym tutaj te chłodzenia się tak naprawdę różnią, to ekran. Ponieważ w przypadku chłodzenia Hydro X mamy ekranik tego typu z logo marki Crux w takich kolorach RGB z takim efektem tunelowym, trójwymiarowym, czyli po prostu wygląda to ładnie i stylowo, ale nie ma żadnej większej funkcji praktycznej, po prostu jest to funkcja ozdobna. Natomiast model Hydro Glance posiada już ekranik, na którym może być wyświetlony chociażby czas, a także temperatury podzespołów procesora i karty graficznej. Więc dzisiaj sobie to chłodzenie zainstalujemy i przetestujemy w praktyce. Ponieważ jeśli chodzi o samą moc chłodzenia, to mamy te same wentylatory, te same zakresy obrotów. Po prostu mamy chłodzenie o mniejszym radiatorze lub o większym. Tak więc spójrzmy sobie do kartonika, jak to wygląda. Rozpakowujemy i wszystko mamy tutaj w takim tekturowym opakowaniu. Nie zabrakło instrukcji obsługi. Mamy też bardzo fajnie spakowane elementy. Oczywiście kompatybilność jest tutaj naprawdę szeroka, a cały zestaw można powiedzieć, że jest gotowy do montażu. Wentylatory są już zamontowane, więc odpada nam kręcenie 8 śrubek. Zawsze coś. I zwróćmy uwagę, że w zestawie mamy także pastę termoprzewodzącą oraz mamy też szpatułkę do rozprowadzenia tej pasty. Wentylatory mają standardowe 120 mm, odpowiednio wyprofilowane łopatki. Jest i logo marki Crux. Chłodnica wygląda jak to chłodnica. I mamy tutaj w sumie 3 kabelki. Kabelki ARGB, gniazdo oraz wtyczkę i kabelek 4-pinowy zasilający. Natomiast od samego ekranu też wychodzi kilka kabli. Mamy zasilanie oraz mamy kabel USB, żeby z płyty głównej mogły być pobierane informacje o temperaturze karty graficznej i procesora. Od spodu wypolerowana na gładko miedziana podstawka, elementy mocujące, oczywiście metalowe. Cała pompka jest też metalowa. Jeśli chodzi o te rurki, no to są dość elastyczne, więc tutaj z ułożeniem się tego wszystkiego w komputerze też nie powinno być problemów. Dlatego w tej chwili zabieramy się za montowanie i zobaczycie też już za chwilkę wyniki testów, czyli temperatury i głośność. No i czas na wrażenia z testów. Zaczniemy od montażu, który jest naprawdę prosty. Na początek chłodnicę z wentylatorami przykręcamy sobie na spokojnie w wybrane miejsce w obudowie. Następnie dopasowujemy rurki tak, żeby pompka bez problemu dosięgnęła do procesora i nie musicie się martwić o to, z której strony umieszczone będą wężyki, ponieważ ekranik w aplikacji możemy także rotować. Czyli jeśli okaże się, że wyświetlany obraz jest bokiem, to w aplikacji sobie go przestawimy tak, żeby był wyświetlany w odpowiedniej płaszczyźnie. W zestawie mamy pastę termoprzewodzącą, której użyłem, dlatego też to chłodzenie było testowane na paście dołączonej do zestawu. Jeśli chodzi o procesor, na którym testowałem, to jest to już dość leciwa, ale cały czas mocna jednostka, czyli procesor Intel Core i7 8700K o częstotliwości taktowania 3,7 GHz. I montaż na Intelu okazał się bezproblemowy, wystarczyło przymocować backplate, dokręcić śruby, następnie nałożyć pompkę i dokręcić nakrętkami ręcznie. Potem wystarczyło je z umiarem dokręcić śrubokrętem i całość już była na miejscu. Podpinamy kabelki i możemy odpalać. Jeśli chodzi o testy, to muszę przyznać, że zostałem pozytywnie zaskoczony kulturą pracy tego chłodzenia, ponieważ cały komputer podczas grania był zwyczajnie dość cichy i poziom hałasu przekraczał jedynie nieco ponad 38 dB przy poziomie ciszy w studio, która wynosiła 33,5 dB. Więc to było tylko niecałe 5 dB więcej przy włączonym komputerze. Co do temperatury procesora, to na pulpicie zdarzało się, że procesor miał nawet 22 stopnie. Podczas restartu w BIOSie miał 35 stopni, natomiast podczas dłuższego grania maksymalnie odnotowałem skoki na 55 stopni, natomiast standardowo temperatura oscylowała w okolicach 50 stopni. Dla procesora jest to bardzo dobra temperatura pracy,
która także potwierdza, że to niedrogie chłodzenie w praktyce spisało się naprawdę dobrze. Oczywiście wersja z większym radiatorem z 3 wentylatorami pozwoliłaby te temperatury jeszcze nieco obniżyć, więc tą bym polecił dla mocniejszych, bardziej grzejących się procesorów. No i jeszcze poświęćmy chwilę aplikacji i samemu software'owi. Proponowanych ekranów do wyboru jest kilkanaście i możemy tam sporo rzeczy pozmieniać, chociażby kolory, czy to, co ma się na ekraniku wyświetlać. Możemy tworzyć także własne wzory na podstawie zdjęcia, czy własnego filmiku animacji. Wgrywanie większych plików do urządzenia czasami chwilkę zajmuje i też, żeby nie było tak różowo, kilkukrotnie zdarzyło mi się, że podczas wgrywania coś się zawiesiło, ale wystarczyło wtedy anulować i ponowić wgrywanie. Na ogół za drugim razem zawsze się udawało. Proponowane wzorce są bardzo różnorodne i jednocześnie także bardzo ciekawe i mamy tutaj więcej lub mniej informacji systemowych, a także chociażby różne animowane kolorowe wskaźniki, na przykład rosnące wraz z obciążeniem procesora, czy po prostu animacje ozdobne. Tak więc generalnie z aplikacją i z konfiguracją wyświetlacza pompki nie było żadnych większych problemów. W przypadku chłodzenia marki Crux ekranik zadziałał mi tak na Windowsie 11, jak i na starszym Windowsie 10 i nie musiałem tutaj niczego innego instalować poza dedykowaną aplikacją, którą możecie znaleźć na stronie produktu. No i co do RGB na wentylatorach, możemy tym zarządzać. Ja akurat podłączyłem podkontroler, który miałem w obudowie i miałem dostępne akurat takie efekty, jakie były wgrane w mój kontroler. Więc tutaj też macie wpływ na to, co się będzie wyświetlać, w zależności czy podłączycie do jakiegoś swojego kontrolera, czy bezpośrednio do płyty głównej, do gniazda ARGB. No i podsumowując, mamy tutaj chłodzenie, które jest w dobrej cenie. Jednocześnie kultura pracy jest wysoka, jest po prostu ciche. A jeśli chodzi o temperatury, no to również były przyzwoite. Tak więc patrząc na cenę, no to wyszło to tutaj moim zdaniem całkiem dobrze. No i pamiętajcie, że do wyboru mamy dwie wersje. Wersja Hydro X ma po prostu ekran z kolorowymi efektami RGB, natomiast wersja Hydro Glance ma konfigurowalny ekranik, gdzie możemy wybierać z wielu propozycji, a także tworzyć swoje własne ekrany. I zbliżając się do końca, jeśli ten film Wam się dobrze oglądało, będę wdzięczny za wsparcie w postaci zostawienia łapki w górę. Możecie także udostępnić film, napisać komentarz, będę wdzięczny. No i warto subskrybować, żeby być na bieżąco. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się.